czy jeżeli najdzie mnie ochota na wykonanie portfela dla siebie, jakiegoś nawet prostego, to czy to musi wiązać się z tym, że będę musiał kupić kupę profesjonalnego sprzętu? Nie wiem, ale się dowiem. I mam nadzieję, że wy razem ze mną. Postanowiłem zrobić portfel bardzo prosty, minimalistyczny, ale wykorzystując narzędzia, które prawdopodobnie każdy ma w domu, no bo każdy ma nóż kuchenny i pewnie jako tako ostry. Ja wziąłem sobie 2. Każdy ma widelec, gwoździa, młotek czy linijkę. To akurat stalowa. To jest zwykła linijka budowlana za 6 zł z budowlanego sklepu, ale każda inna może też się nadać. No i deska do krojenia. W zasadzie nie wiem, jak mi pójdzie, bo jeszcze tego nie testowałem. Będziecie to widzieli, jak się będę męczył, albo może właśnie nie męczył. Ale to też może pokazać osobom, które chciałyby wykonać swój pierwszy portfel, że być może wystarczy tylko kupić kawałek skóry, a resztę mam w domu. I może uda mi się zrobić coś naprawdę funkcjonalnego. Skóra, jakiej użyję, no to nie będzie najtańsza, najprostsza skóra, no bo tutaj można sobie zaszaleć. Ja mam skórę White Wax. To jest skóra garbowana roślinnie, bydlęca, delikatnie sztywna i właśnie na tym mi też zależy. Pokryta woskiem. Ta skóra będzie się pięknie, tutaj ten wosk będzie się ścierał, zresztą pokażę na fragmencie. O, widać? Widać. Będzie się ścierał, będzie się wybłyszczał, skóra będzie ładnie pokrywała się patyną, będzie ładnie pracowała. Mało kto zamawia cokolwiek z tej skóry, więc pomyślałem sobie, że jak użyję fragment i nic z tego nie wyjdzie, to przynajmniej nie będę aż tak bardzo płakał. Więc co, no spróbujmy wziąć się do roboty i coś wspólnie zaprojektować. Okej, więc co, deska do krojenia nam się przyda w zasadzie od razu, bo będziemy ciąć skórę na żywca. Ja sobie tak pomyślałem, że zrobię sobie 8 cm wysokości takiego portfela i 20 cm szerokości. Nie będzie to jakiś wielki portfel. Tutaj już sobie mogę odmierzyć co i jak. Oj, będzie to ciężka robota. No właśnie. Powiem, że to nie jest takie oczywiste i być może w niektórych momentach się zatnę, bo ja na ogół gdzieś tam odmierzając sobie odległość i tak dalej, to korzystam na przykład z cyrkla traserskiego, albo mam tą matę z tymi, z podziałką, a teraz tak, żeby to precyzyjnie wyciąć, no to będę musiał się więcej napocić. Wezmę sobie mojego profesjonalnego gwoździa i po prostu tu akurat mam prostą linię, więc tu nie mam wielkiej filozofii i sobie od tej prostej linii spróbuję odznaczyć 8 cm. Skóra jest dosyć sztywna i przez to, że była zawijana, to teraz będzie mi się tutaj trochę włazić, ale dobra. 8 cm. O, dajmy na to. Tu mam. I tu mam. I gdzieś tutaj też sobie to zaznaczę. Ten film jest totalnie na spontanie. On nie był planowany. Tak naprawdę pomysł na niego zrodził mi się dlatego, że strasznie kości mnie do tego, żeby kupić jeszcze nowe wybijaki do skóry, ale są pieruńsko drogie. No, gdzieś około 1500 bym musiał zapłacić, a to jest kupę kasy. Tylko po to, żeby mieć po prostu ładniejszy sprzęt. To jest właśnie bycie gadżeciarzem i pomyślałem sobie, że to nie jest sztuka zrobić coś fajnego, mając super high-endowy sprzęt, ale może sztuką będzie zrobić coś na takim sprzęcie zwykłym, nie? Ja już się kiedyś męczyłem z takim zwykłym sprzętem na samych początkach, no i zobaczymy, jak mi to pójdzie teraz. No dobra, mam odznaczone, biorę sobie nóż, ja użyję sobie nóż tak jak czasami wspominam na filmach, to nie jest nic sponsorowanego, ja po prostu jestem gadżeciarz, lubię mówić o sprzęcie i dzisiaj używam kuchennego Samure Harakiri ze stali AUS 8. Bardzo fajny, cienki, ala japoński nóż. No i co? I tniemy, zobaczymy w ogóle jak to będzie cięło. No to mógłbym sobie tutaj użyć jak najbardziej i miałbym pełne prawo i dalej bym zachował jakby pomysł na ten film, korzystając z noża do tapet, no bo taki nóż prawdopodobnie każdy z nas ma.
Ale no dobra, pójdziemy trochę w inną stronę i zrobimy to zwykłym nożem kuchennym. Odkrajam. No dobra. Mam to. To będzie nasze body. Nie? Czyli ta główna część. Ja jeszcze sobie tak myślę, czy jak tutaj pojawi się szef, no nie będzie za wysoki, bo tu będziemy gdzieś robić szwy. Nawet jak będziemy mieli 200 zł, która jest nieco wyższa o parę milimetrów, to ona się ładnie schowa, bo nie chciałbym, żeby ten portfel był taki ogromny. No i teraz to, co? Mamy wykonane to nacięcie. Teraz chciałbym zrobić dwie linie proste, tak mniej więcej, żeby było po tych dwóch skrajnych. Tylko jak to zrobić, żeby było proste? I znowu, nie mam tej mojej ulubionej maty, gdzie tam jest temat prosty. Czy ja mam gdzieś ekierkę? Okazuje się, że nie mam nawet w chałupie ekierki chyba. Więc po prostu użyję deski do krojenia innej. Przystawię ją sobie tutaj prosto, tak? Chcę, żeby to było jak najbardziej prymitywne. No i co? I kroję. Znaczy, na tej skórze akurat łatwo się zaznacza linię, więc sobie najpierw chyba od tego rozpocznę. Zaznaczę sobie te linie, w razie czego później jeszcze będę mógł to skorygować. Ekierkę pewnie każdy ma w domu, ja też mam gdzieś, ale no właśnie, film jest spontaniczny, nie przygotowywałem się do niego, jadę po prostu na żywca, więc no, tak będzie. No i kroimy. Noże mam jako tako ostre. Mamy nasze body. I teraz czy na tym body zmieszczą mi się karty? Muszę sprawdzić. Zmieszczą mi się, tak? I się złoży. No i malinowo. O to mi chodzi. Jest. Ok. I teraz to, co będę potrzebował, to dwa fragmenty, które będą miały długość 9,5 cm. I zrobię sobie to tak. Teraz użyję sobie większego noża kuchennego, żebym po prostu sobie mógł zrobić jedno precyzyjne odcięcie. I mamy. To jest to Giro. Ten najtańszy, totalnie najtańszy. To Giro. Bardzo jestem zadowolony. Fajny nóż kuchenny. I teraz co? Jedziemy 9,5 cm. I kroimy. Poszło. I teraz od tej kieszeni wytnę sobie drugą i tyle. Żadna filozofia. Ok. I to ten brzydki fragment skóry do wyrzucenia. A tutaj wyszedł ładny. Mamy te dwie kieszenie. To będą kieszenie, które będą trzymały banknoty. Gdzie mam ten główną część tutaj. I te kieszenie będą sobie stały. Będą sobie wszyte tutaj. I one będą tylko obszyte tu i tu oraz tu i tu. Tu nie będę ich przyszywał, no bo wtedy banknotu bym nie wstawił, nie? I do tej kieszeni jeszcze doszyjemy dwie mniejsze, takie, które będą mieściły karty. I tutaj będzie tak, na szerokość ten sam wymiar, czyli 9,5 cm, natomiast na pewno będą musiały być nieco niższe, żeby karty wystawały. I dajmy na to na 5 cm. Może być? Czy 5,5? 5. Na piątkę, dobra. Czyli 9,5 na 5. No i ta sama metoda, wracam po cięciu. Mamy to. Mamy wycięte wszystkie części portfela, który dzisiaj stworzymy. Ale tak sobie jeszcze pomyślałem, żeby może troszeczkę to stwistować. Żeby nie było tak bardzo, że tak powiem, aż zbyt prosto. To zrobimy sobie tak. Wezmę te dwie kieszenie, do siebie przyłożę. Jedna mi wyszła chyba dłuższa troszkę, ale to nie ma wielkiego znaczenia. Nadmiar ewentualnie sobie dokroimy później, wyregulujemy.
Dobrze, mam. Skóra przez to, że ona w rulonie jest zwinięta na ogół, to tak się troszkę właśnie roluje. Teraz dołożymy sobie tę kieszeń i zrobimy pewnego małego twista w postaci takiej. Żeby nie było nudno, co? Będzie tak. Będzie troszkę bardziej tak sportowo. No i co? I tyle. I w zasadzie powoli musimy to składać do kupy, ale krawędzie. Bo normalnie użyłbym tutaj Edge Bevelera, czyli takiego narzędzia, zaraz pokażę, które na rancie skóry robi takie, ścina krawędź skóry z jednej i z drugiej strony, przez to ona jest bardziej zaoblona i one występują w wielu różnych wariantach, w wielu różnych rozmiarach, no ale nie mamy Edge Bevelera. I teraz co tu zrobić, żeby tą krawędź jako tako zaoblić? W sumie nie wiem, ale bo od kiedy pamiętam zawsze używałem Edge Bevelera, no ale rozumiem, że ktoś może nie chcieć sobie go kupić. Jak najbardziej to rozumiem, więc po prostu wezmę papier ścierny. Tutaj 800 przyłożę sobie do krawędzi i chociaż troszeczkę pojadę tę krawędź, nie? Chociaż troszeczkę ją zaoblę. Nie będzie to takie zaoblenie stricte, ale chociaż troszkę, żeby ta krawędź nie była taka po prostu chamska, kwadratowa, to spróbuję to przepolerować. Myślę, że spokojnie można byłoby to sobie odpuścić, ale... I teraz to, co do tej pory zrobiliśmy, to tak naprawdę jest najłatwiejsza część projektu. Serio. Bo już jestem aż się pocę, myśląc o tym, co za chwilę mnie czeka, jeśli chodzi o szycie albo o klejenie. No właśnie. O tym nie pomyślałem wcześniej. Czym ja to będę kleił? No, mam profesjonalny klej do skór. No, ale dzisiaj nie używamy profesjonalnych rzeczy. Żadnych. Ale poradzimy sobie. No dobra. Jako tako jest to zrobione delikatnie zaoblone. Teraz będziemy te krawędzie przypalać. I normalnie do wygładzenia krawędzi użyłbym pewnie Tokonole, czyli profesjonalnego środka do tego. No i Woodslickera. Takiego, to jest zwykły Woodslicker, nic specjalnego. Ale można też używać takiego totalnie najtańszego. Takie rzeczy nawet po kilkanaście złotych widziałem. No ale nie mamy takich rzeczy, więc użyjemy. Mam tu przygotowaną w słoiczku wodę. Zwykła kranowianka Zdrój, gdzie wodą zwilżamy sobie krawędź. Po prostu zwyczajnie palcem chamsko to robię. I biorę absolutnie niekraftową, nieprofesjonalną, zwykłą koszulkę bawełnianą. I po prostu tą koszulką sobie poleruję. Po prostu zwykła szmatka, tak? Która przy takim właśnie pocieraniu powoduje, że robi się tarcie i ta krawędź ładnie się zasklepia. I woda jest tutaj tym czynnikiem, który to ułatwia. No i proszę zobaczyć. Jak lusterko. I jest gładziutka i fajna, nie? I nawet tutaj to delikatne tylko wygładzenie krawędzi tym papierem ściernym i teraz woda troszkę przetrzeć i już jest naprawdę piękny efekt i ta krawędź naprawdę już wygląda profesjonalnie. I dalej jedziemy. No a się kurczę jeszcze okaże, że portfel wyjdzie całkiem fajny. Nie będzie się w ogóle czego wstydzić. No i się okaże, że te wszystkie sprzęty to nie są tak potrzebne. No bo jak to kiedyś ktoś powiedział bardzo mądrze, co to za sztuka grać na nastrojonej gitarze? Co za sztuka zrobić coś fajnego, mając super profesjonalne narzędzie. Oczywiście śmieję się,
No dobra, wymyśliłem coś takiego. Jeżeli ktoś ma butapę w domu, rewelka. Ja akurat nie mam. Mam inny klej do skór. No i w zasadzie mógłbym to użyć i użyć jak każdego innego kleju, ale z drugiej strony, no właśnie, chcę sobie utrudnić. Więc pojadę sobie po prostu zwykłą, taką domową taśmą dwustronną. Dostępną w każdym sklepie, w każdym markecie. Prawdopodobnie każdy coś takiego ma w domu. I po prostu zrobię tak, że tej taśmy, a może tym drugim nożem, ukroję sobie taki cienki pasek. O, w kilku sztukach. I po prostu skleję to na ten cienki pasek. Jeżeli ktoś w domu ma taką taśmę krawiecką, no to też rewelacyjnie, bo ona jest cienka, ona jest dwustronna i świetnie się tutaj sprawdzi. A ja robię sobie to tak. Ja sobie przyczepiam to do skóry. Nawet nie muszę tego w zasadzie jakoś bardzo mocno do końca robić. Widać to w kadrze, powinno być widoczne. Przyczepiam tu. Ok. No dobra, mamy to mniej więcej ogarnięte. Tutaj troszkę wystaje, więc to zaraz zniwelujemy. Ała. O, tak. No i co? I kieszeń jest. Teraz to, co będę chciał zrobić, no to spróbuję sobie linię szwu tutaj jakąś przygotować. Spróbuję obrać jakąś taką linię szwu stałą, żeby z każdej strony był taki sam ten szef, odległość od krawędzi. I zastanawiam się, jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze, bo przecież nie mam cyrkla traserskiego, ani nie mam wybijaków do skóry. W zasadzie rozwiązanie jest proste. Biorę sobie linijkę i zrobię sobie to tak jakieś, nie wiem, 3 mm od krawędzi. Zaznaczę sobie tutaj akurat gwoździem mniej więcej. O, a resztę sobie zaznaczę już od linijki. O, i to jest linia. Na tej skórze dosyć łatwo się to robi. Można to robić oczywiście dłuższym gwoździem, albo jak ktoś ma jakieś szydło, albo coś innego ostrego, to śmiało, czy ostrą stroną cyrkla takiego tradycyjnego, jak najbardziej można to w ten sposób wykonać. Natomiast ja zrobiłem to tak i teraz rzecz, której się najbardziej boję, która będzie najbardziej uciążliwa i która mnie najbardziej stresuje, a z drugiej strony najbardziej interesuje. Tutaj ta duża deska do krojenia, bo jej nie jest szkoda, jej nie używam już do kuchni. I teraz zrobimy sobie dziurki na szwy. I do tego użyjemy po prostu zwykłego widelca. Nie wiem, jaki on ma rozstaw dziur, ale nie bardzo mnie to interesuje. I teraz sobie po prostu tym widelcem odznaczam dziurki, które chcę, żebym później mógł sobie je zrobić. On ma bardzo szeroki rozstaw, to jest, nie wiem, 5 mm. No, tak będzie, trudno. I trudno jest nim zachować linię prostą, no ale można. I teraz będę robił dziury, a dziury będę robił po prostu zwyczajnie gwoździem. Kiedyś, jak robiłem mój pierwszy projekt, nie miałem jeszcze narzędzi, robiłem to szydłem ze scyzoryka. I generalnie przy cienkiej skórze myślę, że całkiem spoko by to sobie mogło funkcjonować. Natomiast gdyby to była skóra grubsza, to ono się bardzo mocno rozszerza, więc te dziury będą gigantyczne. A przecież nie mamy profesjonalnych nici do skóry, nie? Takich grubych, więc nie chciałbym, żeby te dziury były bardzo, bardzo ogromne, więc nie będę go używał. W dodatku nie każdy przecież ma
scyzoryka, no ale raczej pewnie każdy ma gwoździa. No i właśnie gwoździem tutaj sobie zadziałamy, więc jedziemy sobie. Tak, ja niestety nie znalazłem żadnego gwoździa, który byłby wyższy. Więc będę robił to takim małym gwoździkiem. No i przebijam. Tu niestety robota będzie dosyć żmudna, ponieważ każdą dziurkę musimy wybić oddzielnie. Aha, i jak za mocno się wbijemy, to trochę nam to trochę siły musimy włożyć, żeby wyciągnąć tego gwoździa. Ono ostre krawędzie łebka, więc no trochę boli. 1 million years later. I mamy dziurki zrobione. Nie są idealnie równo i nie będą. No bo każdą dziurę robimy oddzielnie, a jak ma się taki profesjonalny wybijak, to przykładamy łup i mamy i ładne te dziurki, i równe, i dużo przyjemniejsze. Idę po igłę i nić. Ale zanim jeszcze wezmę igłę i nitkę, to szukając tutaj w takim przybojniku igły i nitki, znalazłem jeszcze coś takiego jak radełko. Niektórzy mają w domach i to jest fajna sprawa, bo można sobie wtedy na takiej skórze odznaczyć linię szwu, nie? I wtedy mamy równiusieńko i możemy sobie wtedy ładnie wybić tym nawet gwoździem. Są też takie radełka do skóry i na początku używałem i strasznie nie lubię tej metody, bo ona jest taka dosyć uciążliwa. A przy czym później mając te dziury zaznaczone radełkiem, nie musimy robić każdej, możemy na przykład co drugą. I też wyjdzie to całkiem nieźle. Przypadkowo znalazłem, ale jest. I takie radełko zazwyczaj w takich sklepach kosztuje tam kilkanaście złotych, więc to nie jest jakiś ogromny koszt. A ja tutaj teraz szukam igły. Dobra, jak znajdę. To jest nić, nie wiem jaka, chyba tytan. Bardzo cienka nić. I na ogół jak mamy nici w domu, to pewnie one też są takie cienkie. Znalazłem jakieś 2 igły, to są duże igły. Nie znalazłem niczego mniejszego. Już nawet prawie się poddałem z szukaniem ich, no ale dobra. Teraz co ja potrzebuję? Gdzie mam? Tu mam nożyczki. I ta nić, której użyję, to jest nić poliestrowa. To jest raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, 6, 7 długości sobie. Na ogół 4 długości wystarczają, ale nie, strasznie brzydko mi to przycięło. Dobra, ja zrobię sobie tutaj takie jedno małe przestępstwo, że użyję sobie nożyczek od Victorinoxa. To są, po prostu nie chce mi się szukać lepszych nożyczek, a te, które tu mam, są beznadziejne i tępe jak... No. Ała. No i właśnie, nici do skóry, do szycia skóry na ogół są tempo zakończone. Tutaj nici takie typowe, jakie mamy w domach, na ogół raczej będą ostre, więc to też trzeba uważać z tym, bo można się dźgnąć. Mam i przeplatam. Dobra, mam to. Już mam dosyć tego szycia w ten sposób. Naprawdę jest to uciążliwe. Ta nić jest tak cienka, że to aż dramat. Obcinam. No i tutaj zapalniczka. To pewnie też wiele osób ma w domu, nawet jak nie pali. Ja też nie palę, ale no ze względu na szycie, no to zapalniczka mi jest niezbędna, tylko jeszcze żeby chciała działać. O! I taka nić akurat poliestrowa się topi, więc można ją ładnie stopić. I ciach, i wyszło. I to wygląda słabo, bo jedna rzecz, że ten szef nie wyszedł, przepraszam, prosto, bo od widelca ciężko to dobrze zrobić. Druga sprawa to, że dziurki są okrągłe, a przy takiej średnicy tych dziurek, przy takiej cienkiej nici, to naprawdę wygląda to brzydko. Ja sobie od razu jeszcze rozklepię też. W sumie nie wiem po co. No i co? I mam tę część i teraz będę się męczył z tą samą, z tą częścią
a później będę to przytwierdzał do tej, więc pewnie będę wrzucał przebitki, jak to będę robił, ale już cały proces jest raczej znany, więc nie będzie tutaj wielkiej filozofii i widzimy się pewnie po jakimś tam cięciu. Robimy, rozklepiemy i dziękuję. Mam zszyte 2 kieszenie. To, co teraz będę chciał zrobić, to te kieszenie przykleję. Tu będzie troszkę łatwiej sklejenie, bo tu mam 2 szorstkie powierzchnie i teraz tak przykleję tutaj i tak samo tu. Dobra, bym jeszcze zapomniał o jednej ważnej rzeczy. Musimy zadbać jeszcze o te krawędzie. Wilżam. Mam to przyczepione, w sensie przyklejone tą taśmą. Jeżeli możecie użyć kleju, to użyjcie kleju. Serio. Dużo lepszy jest. Znaczy mniej zabawy i skuteczniej trzyma. Ale dobra. Mamy to. I co ja bym chciał teraz zrobić? Teraz będę chciał zadbać o to, żeby te krawędzie były tutaj jak najbardziej proste, więc pewnie będę musiał troszeczkę pociąć nożem. O nie, ja się pochlastam tym. Będę musiał zrobić tutaj dużo cięć. Ale jakoś to w miarę idzie. Tu nóż musi być naprawdę ostry. Najlepiej tapeciak albo naprawdę dobrze naostrzony nóż. Ja raczej moje kuchenniaki trzymam dosyć ostre. Więc jeszcze jako tako idzie. Ale nie dość, że one teraz kroją skórę, to jeszcze ten bambus. Ale poszło nieźle. Naprawdę spoko. I tak samo teraz te krawędzie też w ten sam sposób potraktuję. Udało się. Dzięki temu zyskałem tutaj prostą krawędź. Ale to jeszcze nie koniec zmagań z cięciem, gdyż nie wiem jak wy, ale mi się strasznie nie podobają takie bardzo proste. Zresztą skóra nigdy nie lubi prostych krawędzi. Jest na to pewien bardzo łatwy sposób, żeby je tak delikatnie zaoblić. Już pokazuję jaki. Są do tego oczywiście profesjonalne rzeczy, ale ja użyję po prostu 10-groszówki, którą sobie przyłożę tutaj na rand. Ta skóra, akurat na której ja teraz pracuję, jest pokryta woskiem, więc ona jest dosyć śliska. Nie jest łatwo trzymać to tak w jednej linii, ale i teraz takimi kilkoma cięciami po tym łuczku, który tworzy mi moneta. Może to być większa moneta. No tutaj ma karta też wejść, więc nie chcę, żeby to był zbyt duży ten łuk. No jako tako. Później resztę ewentualnie nierówności przytnie się, wyrówna się. Mamy to. Udało się. Udało i po zamknięciu mniej więcej. Tutaj jest taka szrama. To jest blizna. Zwierzę miało tutaj bliznę. Ona jest też od wewnętrznej strony widoczna. Nie uznaję tego za wadę. To jest tak naprawdę zaleta i taki atut. Taki też dowód na to, że to jest coś niepowtarzalnego. W dodatku Hello, no to jest najprostszy możliwy portfel, więc ja tego na pewno nie będę chciał sprzedać. A to mnie z kolei prowadzi do przemyśleń. No bo poświęcam na to wcale nie mało czasu. Będę miał dużo sprzątania. Mam łapy troszeczkę już zmęczone mocowaniem się z tymi narzędziami, no ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby to tylko było tak, że zrobię film, wrzucę, obejrzy go 100 osób. O, ale to byłby sukces. I co?
i ten portfel będzie leżał? Nie, więc ja prawdopodobnie wymyślę sobie tak, że ten portfel będzie jako giveaway i ktoś z Was go dostanie. Tak, wiem. To nie jest nic fancy, to nie jest nic o co nie wiem, może warto walczyć, ale jednak mimo wszystko będzie to kawał funkcjonalnej rzeczy, zrobionej ręcznie i to tak w taki najbardziej sposób prymitywny. Myślę, że dla niejednej osoby może być to całkiem fajny kąsek. Okej, i teraz tak. Tak. A tak naprawdę taki protip, nie? Ja tego nie wiedziałem i tego nie zrobiłem i to był błąd. Jeżeli już ktoś z Was stwierdzi, że spróbuję, a co mi tam i zamówi sobie kawałek skóry, to wiecie co? To w każdym sklepie, w którym można sobie zamówić kawałek skóry, można też sobie zamówić takie szydełko. Wiecie ile to kosztuje? 5 do 7 zł. I takim szydełkiem wykonanie takich dziur to jest sama przyjemność. Ja żałuję, że w moim pierwszym zamówieniu tego nie zrobiłem i się tym Victorinoxem męczyłem. I to był dramat. A takie szydełko, gdybym od razu kupił, to by mi dużo roboty odpadło. A to naprawdę niewielki koszt. No ale jesteśmy konsekwentni, co? I działamy dalej gwoździem. Szydłem to naprawdę. Zresztą zrobię jedno odstępstwo od tej normy. Mam szydełko, nie? I tylko chciałbym pokazać, o ile łatwiej ta robota jest. Biorę sobie szydło i po prostu wbijam. Dziękuję, pozdrawiam, pa. I mamy dziureczkę na wylot ładną, nie? I jest zupełnie inaczej. W dodatku łatwo można się zaprzeć, można też sobie ją młotkiem. Zupełnie inna robota. A tak, to weź się człowieku męcz. Wszystkie dziury zrobione. Też gwoździem oczywiście. No i co? I teraz pozostało nam tylko zapleść. Ale mnie paluchy bolą, nie miłosiernie. Weźcie dłuższy gwoźdź, jeśli się zdecydujecie robić to gwoździem. Bo się idzie po prostu zamęczyć. I teraz co? Szyjemy. No dobrze, mam to zszyte. Nie chcę tego powtarzać. To było koszmarne przeżycie. Rozklepujemy. I co ciekawe, widzicie ten szef? Jest totalnie krzywy, ale nie dlatego, że pomyliłem sekwencję i gdzieś cały czas to była dokładnie ta sama sekwencja, natomiast przez to, że wybijałem to tym gwoździem, to każda dziura jest trochę inna i po prostu przez to tak wyszło. Widelec spoko robi robotę do tego, żeby zaznaczyć, nie? Ale gdybym to robił szydłem, tak idealnie prosto, to wtedy te dziurki wyszłyby mi dużo lepiej. A to, że robiłem to tym malutkim gwoździem, to raz mi gdzieś tam na lewo poszło, raz na prawo. Bardzo ciężko było trzymać ten pion. W dodatku przy wyciąganiu tego gwoździa musiałem trochę majtać na lewo, prawo, żeby go uwolnić, więc on trochę rozpychał te dziurki. No i one taki kształt przybrały. No wygląda to kiepsko. Widać, że to jest po prostu robota taka totalnie amatorska. Teraz tylko chciałbym sprawdzić, czy wejdzie mi tu banknot i czy wejdą mi tu karty. A tu mi się przyda taki zwykły nóż, znaczy taki kuchenny, żeby sobie tutaj troszeczkę delikatnie rozepchać tę kieszeń. Szczególnie jest to istotne, jeśli to byłoby klejone klejem, ale tutaj też chciałbym o to zadbać. I za chwilę test, czy w ogóle te karty mi wejdą. Idę po te banknoty i resztę. O, wchodzą. Proszę bardzo. No i karty. Trochę ciasno.
ale to jest skóra, ona się ładnie rozejdzie, więc to też nie jest duży problem. Ok, wlazło. Druga, o tu wchodzi też, jest ok. Dorzucę jeszcze po jednej karcie, no i co jest? Składa się, tu jest dosyć ciasno, ale tutaj ten fragment też się naciągnie. Można byłoby zrobić to szerzej. Błąd w obliczeniu, ale ok. I co? I jest portfel. Jeszcze tylko chciałbym tutaj zadbać o te krawędzie, które potraktuję dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli wezmę papier ścienny i troszeczkę zaoblę. Nie jakoś bardzo, bo... Okej, mamy to. Można powiedzieć, że portfel jest skończony. Gdzie ta moja stuwa jest? Gdzie ja ją rzuciłem? No. Jest, dobra. Zależy mi na niej, bo stuwa, po pierwsze, no stuwa, a po drugie chcę sprawdzić, czy ona nie będzie za bardzo wystawać. Nie będzie wystawać, jest ok. No dobrze. I taki portfel to jest coś na wzór pierwszego portfela, który kiedykolwiek zrobiłem i wygląda on tak. Wygląda ze względu na te szwy, nie mogę na to patrzeć. Wygląda to obrzydliwie, naprawdę. Wygląda jakby każda sekwencja była robiona randomowo inaczej, a to tylko dlatego, że gwoździem były wybijane chamskie dziury i każda przybrała inny kształt i dlatego to wygląda tak. Ale okej, jeżeli ktoś z Was ma ochotę wykonać sobie portfel, nie mając w ogóle narzędzi i nie chcąc nie inwestować, no to mi się wydaje, że jest to wystarczający dowód, żeby pokazać, że można. Nie użyłem tu ani jednego profesjonalnego narzędzia, ani też nici i tak dalej, nic związanego ze skórą. Dlatego uważam, że jeżeli masz kawałek skóry, czy masz możliwość, czy ochotę sobie go zamówić, i masz takie podstawowe narzędzia, a prawdopodobnie na 99% masz lepsze narzędzia, bo możesz użyć noża do tapet, tak? Kiedy będziesz kupować sobie taki przymiar, albo który kosztuje kilka złotych, to możesz sobie obok kupić tapeciaka, nawet takiego najtańszego i on już i tak będzie lepszy niż nóż kuchenny. Będzie bardziej precyzyjny. Jeżeli chodzi o nici i igły, no jak będziesz zamawiać kawałek skóry, to możesz sobie od razu też zamówić nić do skóry, a jak nie, to idź do pasmanterii czy coś, gdzieś pewnie na osiedlu masz i kupisz sobie grubą nić i będzie lepiej. Poliestrową. Polecam poliestrową, bo ona się topi. Gdyby to nie była poliestrowa, to by trzeba było jakieś supełki wiązać, trochę to jest bardziej uciążliwe. No i możesz mieć sobie fajny portfel, możesz sobie zrobić więcej kieszeni, albo coś zupełnie innego. No raczej nie zrobisz sobie takiego portfela, nie? Card holdera. Czegoś takiego raczej sobie nie wytniesz w taki sposób. No ale zrobisz sobie coś takiego. Albo od biedy nawet takiego. Nie? Znaczy od biedy. No to jest fajne. O właśnie. Porównanie szwu. Zobaczcie. No. Dramat po prostu i syf. Ale z drugiej strony możesz mieć coś, co zrobiłeś własnymi rękami i tej satysfakcji nikt ci nie odbierze i wygląda to, szczerze, to chyba nawet wygląda poza szwem lepiej niż ten mój pierwszy portfel, który kiedyś sobie zrobiłem. No, poza szwem, który jest obrzydliwy i mi się będzie dzisiaj śnił w nocy. Ale co? Mam nadzieję, że się oglądało, że się całkiem przyjemnie oglądało, że to jakaś ciekawostka była. Może kogoś zainspiruje, bo to nie jest to sztuka zrobić coś fajnego, mając fajne narzędzia, ale zrobienie czegokolwiek, mając to, co się ma, no to już jest trochę inna para kaloszy. Ja się zastanowię, jakiego giveawaya zrobię, jeśli ktoś w ogóle będzie chciał taki portfel. Chociaż są osoby, które nie przykładają wagi do szwu, a są też osoby, które lubią taki właśnie chamski klimat, takiego niedorobionego rzemiosła, surowego, a jeszcze ta skóra to potęguje. Ona jest pod spodem brązowa, zresztą to widać tutaj pod tym, kiedy przypalałem nić, to trochę ten wosk się stopił. Ona jest taka fajna brązowiutka, no ale co? Teraz, żeby
A, logo nie wybiję, no bo nie używam żadnych profesjonalnych rzeczy. Wydrapywać go też nie będę wydrapywał, bo wtedy uszkodzę lico. No dobra, koniec tego oględzenia. Kończę. Mam nadzieję, że się jako tak oglądało, że jest to coś ciekawego, że może coś udało się udowodnić. I życzę miłego wieczorka, dnia, nocy, czy kiedykolwiek to oglądasz.